tu Asia Cudziło i Oskar Kuriata. Witamy Was w kolejnym odcinku Celnego Podcastu, w którym rozmawiamy o technologiach w telekomunikacji i nie tylko. Dziś gorący temat, bo będziemy rozmawiać o kobietach i technice. A przy takim temacie jest mi niezmiernie miło przedstawić Anię Karwowską-Wróbel. Kobieta niezwykła, z ogromnym doświadczeniem w telekomunikacji, bo ponad 20-letnim. Cześć Aniu, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że ta zapowiedź zabrzmiała strasznie nudno. Jak sobie pomyślałam, 21 lat, czy 22, czy 23, już do końca nie pamiętam, na rynku telekomunikacyjnym, to myślę sobie, Boże, może jednak trochę mniej, ale jednak prawda jest taka, że rzeczywiście ponad 20 lat na tym rynku. Cóż mogę powiedzieć, no bardzo ekscytująca podróż, bo nie nudna, pomiędzy firmami, działami, różnymi obszarami w ramach firm. Prowadziłam różne nowatorskie trochę projekty na rynku, więc fajnie. I cóż, moja podróż w tym momencie jest w Cellnexie. Jestem już w Cellnexie ponad rok. Miesiąc temu miałam pierwszą rocznicę pracy, bardzo miłą. To, co mi się podoba w Cellnexie, to na pewno to, że tworzymy wszystko od początku, więc jest bardzo, bardzo dużo rozpoczętych wątków, bardzo dużo różnych ścieżek, którymi można iść. Myślę, że każdy może znaleźć fajną ścieżkę dla siebie. Moja droga w Cellnexie i moja ścieżka to jest ścieżka key-accountka. Jestem key account managerem. Opiekuję się jednym z największych operatorów w Polsce. Tak, opiekuję się. To jest celowo dobrane słowo. Dlaczego? Bo wartość, którą my dostarczamy i wartość, którą klient dostarcza naszym odbiorcom, to jest to, na czym wszystkim zależy. Czasami zastanawiamy się i mówimy key account management, co to znaczy? Jest jakiś klient, taki account manager, chodzi z nim na obiadki, coś tam sobie ustalają. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi przede wszystkim o nas, użytkowników telefonów, nawet mam swój schowany w torebce, po to, żebyśmy my mieli dostęp do usług, żebyśmy my mogli korzystać z kontentu, po to, żebyśmy my mogli sobie sprawdzić pocztę na telefonie, po to, żebyśmy my mogli kupić bilet w autobusie. I to jest tak naprawdę nasza misja wspólnie z klientem. I taka jest też moja taka wizja. Identyfikuję się przede wszystkim z klientem klienta, czyli z użytkownikiem. I to jest chyba najważniejsze w tym całym naszym przedsięwzięciu, żebyśmy my rozumieli wzajemnie nasze potrzeby i też oczywiście budowali wspólnie wartość dla siebie i dla nas wszystkich. W firmie, nie ukrywam, jest bardzo duży zespół techniczny. Rok temu, jak przyszłam do pracy, dużo działów, praca ponad podziałami, czasami praca w silosach, ale po roku czasu to, co mi się bardzo podoba, to podoba mi się to, że widzę grupę zdeterminowanych ludzi, absolutnie czerpiących fan z pracy, czasami poddenerwowanych, czasami sfrustrowanych, ale z niesamowitymi chęciami. I mnie osobiście bardzo to motywuje, bo zależy mi na ludziach, zależy mi na relacjach. Pracujemy z ludźmi, pracujemy dla ludzi, więc troszczmy się o siebie. Czasami możemy mieć zły humor, czasami lepszy, gorszy, ale fajne jest to, że jak się zbijamy już w zespół i wiemy, jaki jest cel, to naprawdę niesamowita determinacja z nich występuje. I ze mnie też przy okazji, więc to jest taka samomotywująca się i napędzająca maszyna. Fajnie. Ja, Aniu, w takim razie mam pytanie. Mówię do młodej Ani, ale wracając do jeszcze młodszej Ani, czyli do początków. Czy coś było takiego charakterystycznego? Czy ta telekomunikacja, ten wybór był trochę przypadkowy, czy jednak było coś w tym takiego, co cię przyciągnęło i popchnęło w tę stronę? Powiem tak. Jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej miałam dosyć dużo możliwości. Czy wybierałam celowo telekomunikację? Na samiusieńkim początku mojej drogi, ja zaczęłam pracę zawodową w wieku 21 lat, więc dosyć wcześnie. Nie.
Bo jako ciekawostkę wspomnę wam, że taką moją pierwszą pracą była praca w Ministerstwie Gospodarki, więc dosyć ekscentryczny wybór, można powiedzieć, zwłaszcza dla osoby w wieku 20 lat. Bo moi koledzy i koleżanki z pracy zwykle byli w wieku nawet nie moich rodziców, tylko bardziej moich dziadków. Aczkolwiek później myślę, że na początku szukałam drogi, zastanawiałam się, czy na pewno kierunek public jest dla mnie dobry. Od razu wykreśliłam public z mojej listy, więc wiedziałam po tym roku, pomimo tego, że poznałam wspaniałych, fantastycznych ludzi, żeby była jasność, ale ten wpływ, sprawczość niestety mnie zniechęciła. Czyli ten niski wpływ, niska możliwość działania. Na pewno technologie to było coś, co mnie przyciągało i wiedziałam, że to jest branża, która jest bardzo perspektywiczna. I stąd może to nie był mój celowy wybór i dążenie, gdzie wiedziałam, że to jest cel mojego życia, bo nie. Ja kiedyś powiedziałam, że podziwiam ludzi, którzy w wieku 20-18 lat wiedzą dokładnie, czego chcą. Ja ich naprawdę podziwiam, bo w tym wieku absolutnie nie wiedziałam jeszcze do końca, czego chcę. Ale jak już popracowałam rok, 2, to wtedy wiedziałam, że chcę tu zostać. Oczywiście, czy miałam kryzysy? Miałam. Nie ukrywam, że tak po 10 latach czy 15, chociaż czasami też mi się jeszcze zdarza myśleć, dlaczego ja nie jestem w jakiejś branży beauty, w super torebkach, takich, wiecie, bardziej kobiecych aspektach czy kobiecych branżach. Natomiast ta refleksja przechodzi mi króciutko, szybciutko, mija, bo to tylko mnie wciągnęło, dobrze się tu czuję. Rozumiem dużo, rozumiem coraz więcej, uczę się przez cały czas, bo tak jak wspomniałam, nie jestem inżynierem, więc jest to dla mnie też bardzo wymagające, ale fajnie, to chyba dobrze. Aniu, skoro zahaczyłaś już o ten temat, ja mam pewne pytanie. Odpowiedz mi proszę, czy z perspektywy twojego doświadczenia jest teraz kobietom w telekomunikacji, w technice, technologii łatwiej się dostać? Jest więcej kobiet teraz, może więcej było wcześniej? Czy niektóre procesy działają lepiej, a może gorzej, niż jak ty zaczynałaś? Wiecie co? Po pierwsze, nie jestem feministką, od razu to wam powiem, bo myślę, że przesada nie jest właściwa. Natomiast to, co mnie cieszy, to cieszy mnie to, że jednak kompetencje wygrywają, podejście wygrywa, doświadczenie wygrywa. I ja osobiście nie patrzę pod kątem płci, czy jest teraz łatwiej kobietom, czy trudniej. Myślę, że wcześniej o tyle było trudno w ogóle młodym ludziom dostać się do konkretnych miejsc, do swoich wymarzonych miejsc, bo taka była sytuacja rynkowa. I też był styl zarządzania, bardziej dyrektywny, gdzie jednak menadżerowie mieli mniej zaufania do pracowników, gdzie to oczekiwanie doświadczeń, jak ja się zawsze śmiałam, 10-letnich od 20-letniej osoby, było dosyć śmieszne. Teraz to się zmieniło. Myślę, że to jest pewnego rodzaju wymiana pokoleniowa. I ten styl zarządzania jest już ukierunkowany bardziej na zrozumienie drugiego człowieka, zrozumienie pracownika, jego potrzeb, jego stylu działania. Jak patrzę teraz na młode kobiety, które zostają matkami, jak bardzo firma wspiera je w tym macierzyństwie, przyznam, jest to dla mnie bardzo pokrzepiające i wręcz wzruszające. Więc to jest, tak jak wspomniałam, pewnego rodzaju zmiana sposobu myślenia, z którą mamy do czynienia i cieszmy się z tego i korzystajmy z tego, że mamy wśród nas menadżerów i sami jesteśmy menadżerami, którzy więcej rozumieją. Ja to się sama wzruszyłam, jak popatrzyłam w oczy Ani, które no, nie kłamią z tym wzruszeniem, więc tak. Aniu, to teraz jeszcze pytanie, co twoim zdaniem w tym momencie, dzisiaj, telekomunikacja
proponuję, no przyczepię się tych kobiet, bo taki mamy dzisiaj temat trochę, natomiast możesz powiedzieć w szerszym kontekście. Jasne. Ja zapytam o kobiety. Co właśnie proponuje? Jakby, jaki jest ten rozwój? Jakie są oczekiwania i jakie są wyzwania? Po pierwsze myślę, że fajne jest to, że wszyscy zaczynają myśleć o kobietach jako o ważnych użytkownikach w różnych obszarach. I również technika, technologia zaczyna doceniać kobiety i zaczyna patrzeć na ich potrzeby. Nie ukrywam, że przyszłam do was z takimi paroma ciekawostkami, o których myślę, że w bieżącym działaniu, w bieżącym życiu zwyczajnie nie myślimy. Rynek gamingowy. Standardowy człowiek, który gra. Młody chłopak, który siedzi przy konsoli 25 godzin na dobę, je przy tej konsoli, śpi, wszystko. Pewnie w 3-dniowej bluzie. I to jest nasze wyobrażenie o człowieku, który gra. Natomiast przyznam, fajne jest to, że ten rynek jest troszeczkę inny. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w Polsce mamy 16 milionów graczy, z czego kobiety stanowią jaki procent? To jest zagadka do prowadzących. 4 miliony. No to ja strzelam w 40%. Asiu, brawo, 47%. Tak, Wow. 47% kobiet, 47% osób, które gra, to kobiety, więc to jest prawie 7,5 miliona graczy. To definiuje, że ważna jest rola kobiet w całym tym rynku. Cóż, no wiadomo, że to jest troszeczkę też inny profil niż mężczyźni, niż chłopaki. Dziewczyny bardziej koncentrują się na takich grach dostarczanych przez platformy social mediowe, ale nie zmienia to faktu, że ta liczba jest naprawdę druzgocąca. Powiem wam dla porównania, w Stanach ten procent wygląda 43%, ale już jeżeli weźmiemy świat całościowy, mówimy o prawie 60 paru procentach. Więc to jest coś, co wskazuje, że w całym tym świecie warto myśleć o kobietach w trochę innych aspektach niż tylko program lifestyle'owy w telewizji. Ale to nie tylko, to dodam coś od siebie, nie tylko są to gry mobilne, bądź też oferowane przez platformy społecznościowe, ale też bardzo dużo dziewczyn gra w gry e-sportowe. I Prawda. zarabia na tym pieniądze, więc jest to też To jakby prawda. możliwość dla nich rozwoju, prawda? To prawda, to prawda. Fajne jest też to, że generalnie rynek na to reaguje. Też rynek edukacyjny, bo z tego, co tak troszkę się zapoznawałam, około 60 nowych kierunków studiów w Polsce jest otwartych, z czego ponad połowa na uczelniach publicznych. Więc widać z punktu widzenia nawet rozwoju już całościowego młodzieży, patrząc nie tylko czy dziewczyny, czy chłopcy, że wszyscy dostrzegają w tym pewien moment rynkowy i tworzymy nowe kierunki studiów również w Polsce, właśnie ukierunkowane na gaming, który kojarzy nam się raczej czysto z taką rozrywką i entertainmentem po pracy. Wróćmy proszę do tych wyzwań. Co może stanowić wyzwanie, wiem, to jest szerokie pytanie, na rynku telekomunikacji w Polsce? Ja to tutaj zawężę znowu, bo myślę sobie, że ten rynek, wiesz to pewnie lepiej ode mnie, rozwija się bardzo dynamicznie. I myśląc o tych wyzwaniach, pierwsze co mi nachodzi, to właśnie ta dynamika, do której trzeba za nią podążać i trzeba jakby się w niej dobrze czuć. I myślę sobie, że właśnie kobiety dobrze czują się w takim zmiennym środowisku i dobrze radzą sobie z tą dynamiką i z taką zmiennością. Więc pytanie, czy tak jest, czy nie? Myślę, że z całym szacunkiem do mężczyzn, ale kobiety są trochę bardziej ustrukturyzowane, uporządkowane i zdyscyplinowane. I pewnie jest to kwestia trochę innego podziału obowiązków, innych ról, które mamy, które wciąż się zmieniają, ale gdzieś tam nas głęboko siedzą. I ja osobiście bardzo lubię pracować z kobietami.
chociaż w swoim życiu zawodowym miałam tylko jeden raz szefową kobietę i wspominam to bardzo miło, zresztą do tej pory jesteśmy w bliskim kontakcie. Ale kobiety, fajnie jest się otaczać też różnorodnymi osobami, bo to też myślę, że środowiska jednorodne nie są aż tak atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju jednostki. Warto tworzyć środowiska różnorodne, ale też warto stawiać na panie w zespole. Pewna myśl mnie naszła, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli mówię źle. Nie chodzi ci głównie o jej różnorodność płciową, bądź też rasową, ale na przykład różnorodność opinii. Oczywiście. Nie można, bo gdzieś słyszałem taką opinię, z którą się też po części zgadzam, że nie do końca powinno się w życiu otaczać osobami, które się tylko ze sobą zgadzają. Powiem wam tak, i tak i nie, bo z jednej strony to jest taka przyjemność, z drugiej strony, oczywiście się śmieję, z drugiej strony to jest tak, myślę, że życie byłoby bardzo nudne, jakbyśmy mieli wokół siebie tylko potakiwaczy. Jeżeli są osoby, które mają swoje zdanie i są otwarte i chętne, żeby je wymawiać, to jest też kwestia, żeby dać im przestrzeń do tego, żeby o tym mogły mówić. To jest niesamowita wartość, bo to skłania do refleksji, zmusza do myślenia i zmusza do działania. W związku z tym to powoduje, że nie jesteśmy tacy zasiedziali, zniechęceni, znudzeni, bo myślę, że nuda to jest najgorsza sprawa, co może być w życiu, czy zawodowym, czy prywatnym. A tutaj jesteśmy zachęceni do czegoś, do nawet kontry, ale później zawsze przychodzi refleksja. Dlatego ta różnorodność w wielu aspektach, na wielu płaszczyznach jest absolutnie, bym powiedziała, kluczem. Tylko pytanie jest, na ile my pozwalamy ludziom na pokazywanie swojej różnorodności, na ile my jesteśmy tolerancyjni i otwarci na to, bo wielokrotnie spotykałam się z takimi sytuacjami, że osoby, które deklarują, że są bardzo otwarte na feedback, po prostu zwyczajnie go nie przyjmują, bądź nie słuchają, więc tak jakby deklaratywność, a sprawczość to są dwie różne rzeczy. Więc myślę, że w kategoriach tej różnorodności musimy najpierw myśleć o tym, żeby dawać możliwość ludziom wypowiedzenia się. I żeby szanować to, że się wypowiedzieli, szanować to, że mogą mieć inną opinię i doceniać, że chcą ją wyrazić i chcą się z nią podzielić. Aniu, ja mam jeszcze 2 pytania. I pewnie... Ale maglownica. Oj tak, i tak żałuję, że mamy ograniczony czas, bo pewnie miałabym ich znacznie więcej. Ale no, kto pyta, nie błądzi, mam nadzieję. Aniu, powiedz mi, jaka jest największa lekcja lub lekcje, które wyciągnęłaś podczas tego swojego długiego, choć nie widać, doświadczenia i co było taką największą lekcją i tym feedbackiem, który dostałaś i wdrożyłaś w życie? Less is more. Mniej znaczy więcej. Powiem szczerze, to jest klucz. I ważne jest to, żeby słuchać. I słyszeć. I słuchać. Myślę, że to są najważniejsze lekcje, które mam, które dostałam w życiu. Bo ja nie ukrywam, jestem dosyć niepokornym charakterem i moje początki zawodowe były dosyć burzliwe. Śmieję się, że nawet z moim mężem dobraliśmy się na bazie kontrastów. On jest taki bardziej spokojny, ułożony. Ja jestem bardziej taka właśnie energetyczna, może czasem nawet wybuchowa. Więc poskromienie tej mojej emocjonalnej strony to było coś, co stanowiło dla mnie duże wyzwanie. I właśnie przeniesienie się z trybu mówienia do trybu słuchania. I wiele osób deklaruje, ja też to deklaruję, pewnie czasem nie spełniam, bo wielokrotnie zadaję pytanie i sama na nie odpowiadam i łapię się na tym, więc oczywiście reflektuję się, wracam z powrotem do dyskusji i mówię, słuchajcie, ja was bardzo przepraszam, taka moja przypadłość, że czasami zadaję pytanie i sobie na nie odpowiadam,
ale mam tego świadomość, że jest to obszar, nad którym wszyscy powinniśmy pracować, ja też pewnie w szczególności, bo właśnie, żeby dawać przestrzeń ludziom, po to, żeby mogli wyrazić to, co myślą, to, co czasem też czują, tak, żebyśmy mogli czerpać z siebie to, co najlepsze. Dzięki bardzo. To ostatnie już pytanie, ale bardzo żałuję. To co powiedziałabyś dzisiaj młodym dziewczynom, które rozważają telekomunikację i jakby rozwój w technologiach w telekomunikacji? No właśnie. Iść, nie iść, co robić? Nie idźcie tą drogą, idźcie tą drogą. To jest ciekawe pytanie, ponieważ moja córka ma 17,5 roku, jest w klasie maturalnej i wiele dyskusji i rozmów z nią mam. Ona ma różne rozterki, w którą stronę iść. Akurat Natalia jest taką osobą bardziej ścisłą, ukierunkowaną na biologię, chemię, na taki bardziej może naukowy charakter. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to na pewno, żeby się nie bać. Po pierwsze. Po drugie, żeby się nie bać popełniać błędów. Żeby próbować. I szukać własnej drogi, pytać, rozmawiać. Bo czasem jest tak, że decyduje za nas trochę przypadek, że pierwsza praca, dostajemy się, w sumie to nie jest okej, będzie jakoś, ale sprawdzajmy, bo może jest coś innego, co mnie bardziej kręci. Ja zachęcam do branż takich technologicznych, innowacyjnych, bo na pewno to jest coś, co się bardzo rozwija, coś, co ciężko jest nam przewidzieć do końca, jak to będzie wyglądało za parę lat. Wiemy na pewno, że będzie się zmieniało, więc jeżeli kogoś kręci zmiana, to zapraszamy. I tym pozytywnym akcentem musimy niestety skończyć dzisiejszy odcinek. Aniu, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękujemy Wam, drodzy widzowie, że byliście z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Celnego Podcastu.